Cześć, witajcie w kolejnym shorcie z cyklu Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. Słuchajcie, Krzychu mnie wyciągnął o 22:15, żeby opowiedzieć nam super historię, więc Krzysiek, co tam masz dla nas? Tak, będzie historia, którą chciałem się z wami podzielić. Dotyczy tego, kiedy, w jakich okolicznościach jest się liderem. Historia ma miejsce, pamiętam, że to była konferencja Agile by Example 2 lata temu chyba i na tej konferencji keynote miał mieć jeden bardzo znany guru leadershipu, managementu, pracy z ludźmi takiej właśnie pozytywnej, empatii i wszystko co pozytywne właśnie jak należy kształtować środowisko pracy. Nie będę wymieniał nazwiska, bo to nie o to tutaj chodzi. I tak się złożyło, że jakieś 3 czy 4 lata wcześniej na tej samej konferencji w konkursie wygrałem i dostałem od niego jego książkę. I uważałem, i nadal uważam, że ten gościu bardzo fajne ma pomysły, bardzo taką właśnie pozytywne wartości przekazuje i cała to taka ideologia, którą stworzył dotycząca właśnie leadershipu jest bardzo pozytywna. Więc sobie tak pomyślałem, że mam tę książkę, będę na tej konferencji, będzie ten jego keynote, czyli taka główna prezentacja, no to się nakręciłem, że pójdę do niego, poproszę o autograf na tej książce, no i mu powiem, że dostałem tę książkę od ciebie te 3 czy 4 lata temu i tyle pomysłów przerobiliśmy z zespołem i to nam się udało, coś tam się nie udało, no i że w ogóle taki jesteś super i takie świetne pomysły. No i byłem podekscytowany. Ta jego prezentacja była chyba ostatnia właśnie na tej konferencji, więc jak już się kończyła, zresztą siedziałem z przodu, przeważnie lubię na konferencjach siadać z przodu, bo lepiej widać, lepiej słychać. Już nerwowo miętosiłem tę książkę w garści pod sam koniec, tak czekałem kiedy skończy, żeby wystartować jako pierwszy właśnie, żeby do niego podejść. Już sobie tam powtarzam w myślach, co mu powiem właśnie o tym wszystkich tutaj No i się skończyła prezentacja, właśnie prowadzący mówi, no, że teraz tutaj właśnie, jeżeli ktoś by chciał pogadać, to jeszcze tam 5 minut, tutaj będzie nasz prelegent, więc zapraszamy. No to ja od razu cyk, tutaj idę właśnie książka w garści, podchodzę, no i zaczynam tłumaczyć, no, że cześć, tak się nazywam, tutaj właśnie całą tę historię opowiadam, a on mówi, no to tak, autograf chcesz, tak jak się nazywasz, no, okej. Chwilę tak, ja tam nadal jeszcze coś mówiłam, dobra, no co tu mam wpisać? Cyk, podpis, dobra, okej, i następny. Tak się wtedy dziwnie poczułem, bo no miałem to wyobrażenie właśnie takiego lidera, który tę empatią epatuje i pomysłami, takim podejściem właśnie do ludzi, servant leadership i tak dalej. No a tutaj zostałem potraktowany właśnie w ten sposób. I muszę przyznać, że trochę to zburzyło mój obraz właśnie tego gościa. Nadal uważam oczywiście, że te jego pomysły są świetne i warte zaimplementowania. Natomiast no, poczułem się tak, że nie tak potraktowany, jakbym chciał być potraktowany. Co ciekawe, potem też mój obraz tego człowieka się zmienił, bo zacząłem tak patrzeć na jego stronę, na różne jego kursy i tak sobie stwierdziłem, kurde, w sumie to trzepie kasę tylko na tym i w ogóle widać, że jakiś taki cwaniak z niego. To oczywiście nie jest prawda, ale no, tak się zmieniło moje spojrzenie. I wtedy mi się przypomniał taki cytat, bardzo znany i wyświechtany, ale prawdziwy, z amerykańskiej poetki Mai Angelou, która powiedziała, że ludzie nie będą pamiętać, co im powiedziałeś, ani co zrobiłeś, tylko jak się czuli wtedy, kiedy właśnie z tobą mieli jakąś interakcję. I właśnie wtedy miałem taką refleksję, że liderem, taką osobą inspirującą, czy też takim wzorem dla kogoś jest się 24/7. Nie można być na przykład w godzinach pracy tylko, albo jak się nagrywa filmik, albo jak się ma jakieś ważne spotkanie, tylko jeżeli ma się jakieś wartości, no to warto je mieć spójne, czyli w każdej sytuacji. Nie chodzi o to, żeby zawsze epatować jakimś szczęściem czy jakimiś pozytywnymi emocjami, no bo wiadomo, można mieć gorszy dzień, ale chodzi o to, żeby być świadomym tego, że się na przykład ma gorszy dzień i mimo wszystko w tych sytuacjach, żeby również być spójnym z tymi swoimi wartościami. Zawsze tak sobie wyobrażam, że ten gościu mógł powiedzieć, o Krzysiek, słuchaj, po prostu, ale ciężka była prezentacja, w ogóle musiałem się tutaj, wymęczyłem się strasznie już, najchętniej to bym pojechał do hotelu, więc fajnie to co gadasz, nie wiem, wyślij mi maila albo na Twitterze mi wrzuć, ale teraz już jestem zmęczony, chciałbym podpisać ci tę książkę, bo fajnie, że przychodzisz i tyle.
I to by zupełnie inaczej zabrzmiało, bo byłby spójny z tymi swoimi wartościami. A ja bym zrozumiał, pewnie, człowiek zmęczony, cały dzień w obcym kraju, pewnie jeszcze jetlag i w ogóle pewnie ma ochotę wrócić do hotelu, drinka wypić w barze i się położyć spać, więc spoko. I oczywiście ja nie uważam, że ja jestem idealny. Też mi się zdarza czasami, że zapomnę o swoich tych rzeczach, które są dla mnie ważne i komuś coś przygadam albo po prostu jestem zmęczony i tak dalej. Więc to się zdarza. Paweł, miałeś takie sytuacje, kiedy sam na przykład byłeś liderem 2-4/7 albo nie byłeś? No zdecydowanie, bo to działa w dwie strony. Bo z jednej strony właśnie fajnie dobrze być liderem i prowadzić ludzi, pchać wszystko do przodu, ale z drugiej strony właśnie ci ludzie o każdej porze dnia i nocy, to już też nieraz powtarzaliśmy w odcinku, mogą do ciebie dzwonić i nieważne, czy ty masz dobry dzień, zły dzień, może to być późno wieczorem, jeżeli coś się dzieje, bo z reguły coś się wtedy dzieje i jakieś niefajne sytuacje, no to wtedy masz okazję pokazać, jakim liderem naprawdę jesteś. Ja na przykład z takich pozytywnych przykładów, no to nieraz mi się zdarzyły sytuacje, kiedy coś było, na przykład, nie wiem, coś utknęło, coś wybuchło, często w projekcie, gdzie wiązało się na przykład to z jakimiś nadgodzinami i na przykład ktoś miał bardzo duży problem z jakimś zadaniem do skończenia, no to ja wtedy co ja robiłem i co jest dla mnie osobiście naturalne, no to po prostu zakasowałem rękawy i tej osobie pomagałem, siadaliśmy razem i tłukliśmy tak długo, aż po prostu zrobimy. Mi się przypomina z takich też pozytywnych przykładów taki lider, którego miałem przyjemność spotkać parę lat temu w Stanach, Rex Mon. To jest człowiek, który stworzył jedną z większych firm na świecie, tam nie wiem, 40 lat na rynku, to już samo przez siebie mówi. I wyobraźcie sobie, miałem okazję spotkać tego człowieka u niego w biurze, to był całkiem przypadek, bo on już lat ma teraz 70 już ponad, także już tam nie pracuje, ale przypadkiem przyszedł do biura i właśnie spotkaliśmy się, miałem okazję z nim przez dobrą godzinę porozmawiać i to był właśnie taki pozytywny przykład lidera, to co ty mówisz, że on właściwie to jest człowiek, który już nic nie musiał i właściwie przyszedł mu jakiś wtedy dzieciak, no to było 5 lat temu, przyszedł mu jakiś dzieciak tutaj w ogóle z jakiegoś dziwnego kraju, bo to było w Stanach, więc przyjechał jakiś dzieciak z Polski i tutaj w ogóle sobie siedzi na moim biurku, bo to jeszcze była taka śmieszna historia, ale jak chcecie o tym więcej posłuchać, to podlinkuję tutaj to był pierwszy albo drugi odcinek mojego podcastu Czuj się, wyglądaj i żyj lepiej. I to był człowiek, totalne przeciwieństwo tego, co mówisz. Właśnie kiedy taki właśnie empatyczny, otwarty, przesympatyczny człowiek i ja na przykład właśnie to zapamiętałem jako tak, że nieważne kim jesteś, jakby to widać od razu, jakimi zasadami się kierujesz, faktycznie nie to, o czym mówisz, a to co robisz. Czyli w moim przypadku, widzicie, jak była sytuacja, kiedy trzeba było komuś pomóc, to ja jestem po to, żeby mu pomóc. Jak miałem okazję właśnie się spotkać z takimi ludźmi na naprawdę wysokim poziomie, to jest człowiek, który jest multimiliarderem, on już absolutnie nic nie musi. I to było właśnie też przesympatyczne, że człowiek, który już nic nie musi, praktycznie jest przesympatyczny i to naprawdę miłe wspomnienie zostaje, nie? Ale tak samo jak ty mówiłeś, też takich ludzi spotkałem, którzy ładnie mówią, dużo mówią, ładnie piszą, ale w rzeczywistości nie chcecie mieć z nimi nic wspólnego do czynienia. Także tak. Dzięki Paweł za tę historię. Czyli podsumowując, to co chcemy wam przekazać, to że liderem jest się 24 godziny, 7 dni w tygodniu i nawet jeżeli jesteście zmęczeni, czy nie jesteście w jakimś świetnym nastroju, to pamiętajcie o swoich wartościach. Czasem może po prostu powiedzcie, sorry, teraz jestem zmęczony, nie mam ochoty, cokolwiek, ale żeby po prostu nie niszczyć tego swojego wizerunku w oczach ludzi, z którymi pracujecie, z którymi macie interakcje, bo tak jak właśnie powiedziała Maja Angelou, ludzie będą pamiętać, jak się poczuli wtedy, kiedy z wami mieli kontakt, kiedy z wami rozmawiali. Tak, dbajcie o to, żeby ludzie się czuli przy was super i dobrej nocy i do zobaczenia w następny wtorek. Cześć.